freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, jakiś czas temu było coś takiego jak no, różne takie mety, które różni gracze i różne królestwa przedstawiały, jeżeli chodzi o najlepsze marsze w Rise of Kingdoms, które się, jakby tak powiedzieć, w ostatnim czasie nam tutaj, jakby powiedzieć, pojawiają, tak? I powstało parę takich met, które tam macie 5 najlepszych marszy, 6, 7 najlepszych marszy, najlepsi dowódcy do parowania. Ja wam je teraz pokażę. I jak dobrze wiecie, ja też taką metę zrobiłem jakiś czas temu, która według mnie wyglądała najlepiej, jeżeli chodzi o top 5 marszy, top 3, top 5, top 6 czy tam top 7. Jakbym ja ogólnie to parował. No i też pokazałem wam, jak wygląda moje 5 najlepszych marszy, które ja w sumie robię, czy tam tworzę i po prostu w to po prostu idę dalej. U mnie się jedna rzecz zmieniła, a to będzie później, lecz chciałbym wam pokazać z paru takich dość znanych, powiedzmy, ze znanego królestwa i do znanego Discorda, gdzie różne testy robiły dane królestwa, czy też królowie i tak po prostu taką metę sobie złożyli. I przejdziemy może od razu do tematu. Tutaj pierwsze do królestwa 1960. Oni bezpośrednio sobie tak przedstawili to, że tu najlepsze, jakby tak powiedzieć, taki według nich marsze, top 4, no to jest Huo z Arturem, Nevski z Joanną, Scipio z Liu, Zydeliak z Hermanem. I to jest, powiem wam, że też takie z jednej strony dziwne tu ze względu na Scipio Liu, chociaż no idą tu niby w ten open bardzo, nie? I taka meta, czy takie jakby zestawienie też było ogrywalne, kiedy Liu wychodził, żeby sparować to ze Scipio. Jak temat Nevski i Joanny jeszcze rozumiem, bo widziałem teraz na KVK u nich widziałem troszeczkę inne marsze i głównie latali Joanna z Nevskim jako pierwszy, nie jako drugi, więc to też wiadomo jest troszkę dziwne, że oni coś takiego wypuścili, a inaczej to tam grają. No ale nieważne, no to jeszcze ta jest ok. Co do piątego jakby takiego przez zestawienia ich, Huo Ashurbanipal, Nevski z Joanną, Scipio Liu, Ashurbanipal z YSG oczywiście z trzecim stage'em muzeum, Zydeliak z Ashurbanipal, czy Zydeliak z Hermanem, prawda? No i to bym powiedział, że jest bardzo fajne 5 marszy. Scipio Liu jest moim zdaniem ok marszem. Chociaż wiadomo, że moglibyśmy tu dużo polemizować, że moglibyśmy później, nie wiem, że William Liucze, czy też Ragnar ze Scipio. Lecz przejdźmy dalej. 6 marsz, oni wymyślili coś już takie zestawienie, gdzie mamy Huo z Arturem, Nevski z Joanną, Ragnar ze Scipio, czyli wracamy do 3 klasyków, Liucze z Filipem, to jest coś nowego, Ashurbanipal z YSG i Zeliang z Hermanem. I powiem, że w sumie, jakby tak popatrzeć szczerze na te 6 marszy, ma to ręce i nogi. To jest typowy AOE build, nie? To jest typowe takie duże uderzenie i typowo takie, jak to się mówi, napierdzielanie, tak? Ja bym może jedną rzecz tylko tutaj zmienił. Ja może bym poszedł bardziej to, że William Wallace byłby z Liucze, a Filip doszedłby po prostu do Ashurbanipala kosztem YSG. Ja bym może to zmienił. Tym bardziej, że Filip to jest taki dowódca, gdzie można powiedzieć offen 5, 6, 7 marszy, on spokojnie, czy to będzie Ragnar, czy to będzie Liu, czy też będzie Ashurbanipal, on wam odda. Ja sam się tego ostatnio przekonałem podczas testów, zresztą też będę to testował na moim przyszłym KVK, tylko czekam, że dozbierać jeszcze 20 główek, żeby tego Liu na fullu, czyli Liu tylko Filipa na full. I dochodzi nam siódma jakby tak opcja najlepszych dowódców, jeżeli chodzi, wiadomo, tu już mamy Siege'a. No i tutaj piszą ogólnie, żeby parować sobie z Gonzalo lub też tam już podają na przykład 3 marsz kawalerii, piechoty lub też łuczników. Do tego przejdziemy dalej. Ale tak, no tu Gonzalo, jako z tego co widziałem, jak Mr. Siege'a oglądałem, też wam o tym też mówiłem na swoim filmiku najlepszej jakby moim zdaniem mety. Ja uważam, że Stefan z Gonzalo jest bardzo dobrym rozwiązaniem po raportach, które robił Siege na 3 targety, ale Gaia Madax z Gonzalo też jest fajnym rozwiązaniem, więc jeżeli ktoś tam planuje robić inżynierię, no to ten zestaw powiedzmy 7 inżynierii nie jest zły.
Ale jeżeli ktoś nie chce grać inżynierii, no to tu macie zestawy, które możecie wybrać sobie jako powiedzmy ten 7 marsz tych potrójnych, no bo tutaj mamy, wiadomo, tutaj mamy typowo 2 kawalerii, 2 łuki i 2 piechoty. Tutaj wtedy dodajemy na przykład, który z tych trzeci, po prostu robimy tylko zamianki. Tutaj widzicie, że jest opcja Nevskiego z Joanną, Huo z Williamem, Ashurbanipala z Filipem, znaczy Artura z Filipem, co ja mam z tym Ashurbanipalem. Tu jest na przykład bez Filipa, żeby było bez Filipa, no to tu oni Joannę z Belizariuszem parują, Nevski z Williamem i Huo z Arturem. Przy trzeciej piechocie, no to mamy Guana z Scypio, Ragnar z Filipem, William Wallace z Liuczem. To jest akurat normalne rozwiązanie. Tutaj, jeżeli chcemy oczywiście mieć jakoś Alexa, nie kumam Ragnar z Alexem rozstawienia, ale może dlatego, że oni jakby wyrzucają WW, bo na przykład niektórzy ludzie, którzy mieli Liucze z Aleksandrem, nie robili Williama Wallace'a, nie? Trzeci zestaw, jeżeli chodzi o łuki, tu ja bym bardziej tak propsował nie ten zestaw, który tutaj widzicie po lewej stronie, z Liangiem, z Filipem, Ashurbania z YSG i Hermana z Tomiris. Ja bym poszedł bardziej w ten zestaw, czyli z Liang z Filipem, Ashurbanipal z Hermanem, no i oczywiście Shajara z YSG, bo wiemy, że to oddawało na niektórych KVK i dużo ludzi to, jakby tak powiedzieć, pracowało. Z tym, z Poisonem muszą być naprawdę duże bale, żeby to fajnie wam pracowało i oddawało w raportach. I tak to wygląda na 1.960. Jeżeli chodzi o te KVK Openfield Guild, który zrobił Will Gaming Channel, to jest jakby no, jego tutaj takie zestawienie. No i przejdźmy sobie ogólnie do takiego, powiedzmy może to był kiedyś taki, znaczy to jest dalej Discord Królów Kingdom Codex, gdzie tutaj królowie, czy tam ludzie, którzy się tym zajmują, ustawili sobie swoją taką najlepszą metę dowódców. Zanim przejdziemy do parowania, przejdziemy zaraz i tu będzie dużo kontrowersji, od razu wam mówię, bo jak tam jedna zamianka przy tym jak 1.960 i czy też moja meta, czy tam jakichś innych streamerów meta, ale tu będzie dużo kontrowersji. Pierwsza kontrowersja jest taka, że oni tu dają Artura z Liucze, no to okej, nie powiem, że nie, bo oczywiście, że to jest S+, ale nie wrzucają tam Zedelianga i Hermana, trochę klepiemy się trochę klepiemy no Wacława, jak to się mówi brzydko. Filip jestem w stanie zrozumieć, Huo też, Joannę również, Belizariusza totalnie nie zrozumiem, ponieważ wiele razy ludzie pokazywali, że ten buff Belizariusza nie oddaje aż tak bardzo w Openie na 6-7 marszy. Tym bardziej, że tam chyba 5 marszy, jak dobrze pamiętam, buffuje, czy tam jest 5+. A to możemy sobie sprawdzić. No i mamy Ragnara, który moim zdaniem jest w S+, lub też ogólnie powinien być tam dość wysoko. No i jest Gonzalo. Gonzalo będzie w SC, bo to jest najlepszy dowódca z inżynierii, który zrobi KP i czy jest pierwszy, czy jest drugi, no zrobi swoje po prostu raporty. Madach, no to jest właśnie zestawienie do Gonzalo, czy też Małgorzata, jak tu rzucają. W ogóle nie ma kwestii Stefana. Stefana wrzucili do B. Jestem mega zdziwiony tym. Scipio wrzucili do A. Ashurbanipala, William Wallace'a i Shajarę też. To też jest takie dziwne połączenie. No i potem mamy ten Seed B, czyli Nevskiego i Stefana. No i tak, widzicie, potem już w tej seedzie C mamy YSG, czy też Williama, taki dość popularnych dowódców, jeżeli chodzi o Open. Tego tu już dalej nie będziemy przerabiać, bo to są tak dowódcy, którzy po prostu zostali powrzucani moim zdaniem. Nie, zresztą to są, widzicie, że są dowódcy rally. No Guan, wiemy, że odpadł, bo Guan bardzo duży damage dostaje, Alex też bardzo spadł po wyjściu Ragnara, więc tu z tym się mogę na przykład zgodzić, nie? No i przejdźmy do ich Openfield mety 5 marszy. Według nich Huo Artur, zgodzę się. Zedeliang z Filipem, zgodzę się. Jeżeli chodzi o 5 marszy, jeżeli kombinujemy w tą stronę, gdzie mamy Liucze ze Scipio. Tu bym się na ten Liucze ze Scipio zastanawiał, czy to rzeczywiście ma sens, bo dużo ludzi pisało mi, że te raporty i te w ogóle ogólnie opcja Liucza jako pierwszego, Scipio jako drugiego, czy tam nawet Williama Wallace'a dawali jako drugiego, oddawało im na KVK. Ashurbanipal z Hermanem się broni, bo wiemy, że Ashurbanipal z Hermanem też potrafili robić dobre kapeki, jeżeli czy też mamy Gear. Joanna z Belizariuszem dla mnie się w ogóle nie broni, ja tego, no Belizariusza Prime nie podepnę pod to. Uważam, że to jest coś naciągane dość mocno i to jest chyba jeden z takich większych faili Kingdom Codexu. Uważam, że tu Joanna z Nevskiem, czy też Nevski Joanna powinna być bez dwóch zdań.
Przejdźmy do 6 marszy. 6 marszy, klasyka, Hua z Arturem, z Dyliang z Hermanem. To co już wam mówiłem, że to się nie klei. Liu z Filipem klei się, bez dwóch zdań. Ragnar z Scipio, dobrze wiecie, że to się klei. Ashurbanipal YSG, też dobrze wiecie, że to się klei. Więc tutaj dalej Joanna z Belizariuszem, no mi się nie klei. Nie wiem jak wam, mi się po prostu to zestawienie totalnie nie klei, więc to jest kolejna takich kontrowersji, które uważam, że no wypuścili coś, co wiem, że dużo tam tematów i rozmów było na tej grupie na Facebooku, którą no, stworzyli. Lećmy dalej. 7 marszy. Huo Artur, z Dyliang Filip. Ok. Huo Belizariusz. Ponownie nie. William Liucze. Ok. Ashurbanipal z Hermanem. Gaemadak z Gonzalo. Rozmawialiśmy. Oczywiście się klei. I Ragnar z Scipio też się klei. To mi się zdaje, że najbardziej jest bliżej tego, oczywiście poza tym głupim marszem Joanny z Belizariuszem, ale jest dużo takich rzeczy, które oni tu wypuszczali i to takich dużo takich nieklejących rzeczy się. Po prostu ja tego tak nie do końca temu ufam, co oni tu wypuścili. Przedtem, nie powiem, bo jak robili mety Open Field lub też Garnizon i Rally, które też wam pokazywałem kiedyś, jak robiłem metę z parę miesięcy temu, to się to naprawdę pokrywało. Pokrywało się z artefaktem, pokrywało się bez artefakta. To naprawdę miało sens, nie? W tym momencie to tak nie do końca ma sens, nie? To zaczyna, wiecie, tak być takie mech, nie? Troszeczkę. No i przejdźmy sobie tak, to skasujemy i przejdźmy sobie ogólnie do tego, tutaj jak ja mam tą swoją, powiedzmy swoją, czy tam tylko wyłączymy te głupie reklamy, to niestety ciężko jest tego się tak pozbyć. Ja tu dodałem też takich 2 dowódców, do których mam dostęp, jeżeli chodzi o awatar. I ustawię sobie ogólnie tak najpopularniejszych dowódców. No wiadomo, że to będzie Neskis, Deliang, będzie to Huo, będzie to YSG, Ashurbanipal, Filip oczywiście też tu wylądujesz, Scypek, co tu jeszcze dalej mamy, Liucze, Gonzalo, Gaia. Nie mam niestety tego, nie mam Stefana, więc tu akurat próbowałem gdzieś dostać miniaturę, ale nie mam. Zabrali mi Stefana. Mamy też Hermana, William Wallace, Alexa Iguana już nawet nie wyciągam, powiem wam szczerze. To mamy. Chyba wszystko wyciągnę z tych takich najważniejszych moim zdaniem. Tak? Chyba wyciągnąłem, tak mi się zdaje z tych Tego ogólnie tu dodałem z tego względu, że Subotai, dobrze mówię? Subotai jest ciekawym dowódcą i jeszcze Ragnara nie ciągnąłem. I jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, wiecie, z Arturem, jak będzie Delta, bo dużo ludzi już, niektórzy, nie wiem czy wiecie, ale Chizgul, niektórzy gracze też inne KD zaczęło, no i Artura brakowało. Zaczął robić tak, że po prostu wrzucało, zaczęło się zastanawiać, czy Artur na przykład z Subotajem sobie nie będzie dawał rady ze względu na combo damage. No jest to ciekawe rozwiązanie, nie ukrywam. Czy to wypali? Nie wiem, musimy poczekać na rozwiązania. Jest ku temu duża opcja, no ale dopiero jak wyjdzie, to będziemy mogli myśleć. Ja akurat Subotaja nie będę robił do combo, nie będę tam nic zmieniał, zostaję tak jak jestem. Nie będę kombinował za dużo. Poczekam na nowe kawalerii, jak wyjdzie w Openie, ale to wiadomo, że rok trzeba gdzieś poczekać. Chyba, że rzeczywiście Subotaj będzie robił taką robotę, że wtedy będzie musiał sobie po prostu przechodzić na tą deltę już z automatu. Po prostu go wyciągnę z MG i tyle. Co tu mamy dalej? Jeżeli tu mamy tak popatrzeć dalej, no to w sumie wszystko wam wyciągnąłem. No i teraz tak. Najlepszy, moim zdaniem, pierwszy marsz, jaki bym ogólnie robił, jakbym zaczynał grę, jest, mi się zdaje, najbardziej stabilniejszy, a mamy, pamiętajcie, że mamy styczeń dalej, bo to pierwszą betę robiłem troszeczkę wcześniej. Ale gdyby tak popatrzeć ze względu na dowódców i na to, co tutaj się porozwijało, normalnie bym rzucił pewnie z Dylianga z Hermanem, ale miejmy w głowie to, że za 2 miesiące, 2-3 miesiące będzie nowa piechota.
No i potem będą łuki nowe. Więc to na pewno się... I przypuszczam, że jakiś dowódca może być pomiędzy jeszcze. Więc ja bym dał tutaj zestawienie Hu Artur. Tak jest moje zdanie. Jak wam już wcześniej też nagrywałem odcinek o tym. Drugi marsz, jeżeli miałbym tak ustawiać, żeby mieć takie najmocniejsze marsze, no to ja bym wrzucił jednak Lianga z Hermanem. Trzeci marsz, uważam, że William Wallace z Liucze jest niezły, ale ja bym poszedł w Ragnara i w Scipio. Na tą chwilę ze Scipio, ale to jeszcze poczekajcie, bo to będziemy jeszcze o tym gadać. Czwarty marsz, no to bez dwóch zdań w tym momencie to byłby Joanna Nevski albo Nevski Joanna. I tutaj to mamy 1, 2, 3, 4. Piątym marszem byłby prawdopodobnie czy William Wallace Liucze. A szóstym marszem byłby Ashurbanipal z Filipem albo z YSG. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o siódmy marsz, no to jest Max Gonzalo. I teraz tak, jest parę takich wątków, które też tutaj można pozmieniać. No bo samo to, że możemy zrobić taki myk, że możemy potestować, jak wygląda sobie na przykład Filip z Liucze, znaczy jako, wiecie, Liucze jako pierwszy i Filip jako drugi, a Shubbanipal jest z YSG. Tu Nevski Joanna też wiadomo, to można zamienić. Też można sprawdzić, jak Filip radzi sobie ze Zdyliangiem, czyli tak widzieliście tam przy innej mecie. I wtedy na przykład zamienić ten marsz. Czekajcie. Wtedy ten marsz, nie, bo to uliczę, musi być w tym. Zdyliang z tym, tu mamy Ragnara. Jak to tak w miarę pomieścić. No to jest 6 marszy, bo patrzymy na 6 marszy, więc my też to zostawimy tu. Z kim zejdą. Tu. Możemy też pomyśleć, że takim zestawieniu, tak? W 6 marszy. Ja tu mówię, tak mówię, to bardziej patrzę na 6 marszy, nie? 7 marsz zostaje przez cały czas ta GS, tego tam nie będę tykał, więc tu możemy różne takie kombinacje robić. Ja osobiście, no, moją kombinacją będzie z Liang z Hermanem na pewno. Filipa będę się starał albo dopasować z Ashurbanipalem, żeby to miało ręce i nogi tutaj. William będzie jako pierwszy, Liu jako drugi, Joanna z Nevskim. I tak ogólnie ja bym to tak się starał u siebie, jakby tak powiedzieć, porozwiązywać, żeby Ashurbanipala dawać z Filipem. Lecz ja w tym momencie mam tylko Ragnara Prime jako 6 marsz. Nie mam Scipio zrobionego. Filip będzie zrobiony na dniach. No i nie mam Giru na 6 marsz. Więc w tym momencie odchodzimy w ogóle od tego, co mam, co nie mam. I jak ja bezpośrednio bym grał, no to Ragnara i Scipka muszę rzucić tu. Huo, Zdyliang zostaje. William Wallace, Liucze również. Joanna z Nevskim tak samo. No i Ashurbanipal z Filipem. I tak mi się zdaje, że prawdopodobnie tak będę grał 5 moich marszy. Wszystko jest uzależnione od tego, jak też będę, jak będzie wyglądać ogólnie ten Open i też jak będzie mi się to sprawować na 5 pierwszych marszy. Lecz też zastanawiam się na tym, czy na przykład nie zrobić takiej zamianki i tak nie powalczy trochę Zdyliang z Filipem, Ashurbanipal z Hermanem. Zastanawiam się nad tym, jest taka opcja, wszystko wiadomo, jak te walki będą wyglądać, ale mi się zdaje, że tak będzie wyglądać moje 5 marszy, ponieważ Filip będzie oddawał. Ja też będę w tym momencie, wiecie, też miał w głowie to, że będę zobaczył, jak ten marsz, ten Ashurbanipal z Filipem sobie radzą w Openie i jakie mi robi cyfry. Bo jeżeli stwierdzę, że jeszcze nie jestem girowo gotowy na to wszystko, no to będę musiał ten 5 marsz rzeczywiście zrzucić Ashurbanipal z YSG, nie? Filipa będę musiał jakby tak na razie sobie odłożyć, chociaż nie chciałbym tego robić, bo wiem, że on potrafi na 5, 6, 7 marsz naprawdę dać tego buffa. No ale ogólnie stepnie te 6-7 marszy, o których ja wam mówię, no to potem po prostu będzie raczej wyglądać, powiedzmy, tak żebyśmy mieli tak w miarę pokładem, to te 6 marszy będzie prawdopodobnie u mnie wyglądać tak. Wszystko zależy też jaka piechota wyjdzie za 3 miesiące, no ale no, nie liczę, że jakoś będę musiał tam głowy inwestować. Mi się zdaje, że coś wypuszczą, coś do Ragnara w tym momencie. Scipek po prostu pójdzie w niepamięć, bo Scipek jest dość dużo. I no tak ja to tak widzę personalnie, jeżeli chodzi o ogólnie tą tier listę, jak ja bym to kombinował. Ona jest dość podobna do tego, co widzieliście w poprzednich tier listach.
No ale ostatecznie, no każdy wiecie, wy zdecydujecie, nie? Wiemy, że te top 3, top 4 marsze jakieś są, że są top i są niezłe. Wiemy, że niektóre KD pokazują jak iść po prostu tam open field i AOE damage, no bo obrażenia obszarowe robią najwięcej KP i tak dalej. To wiemy już od dawna, więc też wiadomo, możemy się tego trzymać, tak? Lecz no, tak wygląda po prostu moim zdaniem na tą chwilę meta. I ogólnie to wszystko, jak tak podsumujemy, to co widzieliście, co wam pokazałem i to co ja też jakby tak wyciągnąłem, to mi się zdaje, że tak wygląda bezpośrednio meta Openfield. Co do kwestii rally, garnizonu, na to jeszcze poczekamy na nowego Subotaja, czekamy jak ten dowódca tutaj sobie będzie dawał radę, a może po prostu w lutym, kiedy on wyjdzie, nagle się okaże, że Kuo wraca z Joanny, Nevski zostaje z William Wallace'em, mamy 3K, ponieważ Subotaj będzie bardzo dobry z Arturem. Może tak być. Nie wiemy tego jeszcze, no, ale to wiadomo wtedy, to już trzeba liczyć na deformację delty i combo damage. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, dzięki wielkie, że mnie wysłuchaliście, że oglądacie, wspieracie. Do zobaczenia. Elo.